Hej, cześć i czołem. Witam w garażu. Ten film chciałem poświęcić bardzo ważnemu zagadnieniu, czyli jak dobrze zacząć sezon. Bo wydawać by się mogło, że to jest prosta rzecz. No i pewnie jest prosta dla większości z nas, ale dla tych wszystkich świeżaków, dla których to jest pełna emocji, niesamowita przygoda, może ich to trochę wciągnąć, więc wszystkie świeżaki oglądajcie dalej. Szanowne świeżaki i nie tylko. Jest kilka ważnych aspektów, które warto wziąć pod uwagę, kiedy zaczynamy nowy sezon motocyklowy. Proza życia jest taka, że z reguły ciśnienie w oponach spada, ale to wszyscy już Wam powiedzieli, że trzeba to sprawdzić, bo niestety, ale powietrze potrafi się ulatniać. Druga ważna sprawa jest to, że paliwo potrafi się starzeć i dla Was może to się wydawać na razie nieistotne, ale motocykl będzie musiał się zagrzać, motocykl będzie musiał na paliwie trochę pochodzić. No i wracając do opon, opony też się będą musiały zagrzać. A temperatury na zewnątrz, no jak zaczynamy sezon, z reguły nie są sprzyjające dla takiego procesu, jakim jest szybkie rozgrzewanie się zarówno opon, jak i silnika, więc wszystko może dziać się trochę bardziej nerwowo. Dodatkowo brak styczności z jazdą motocyklem, jeżeli nie jeździliście na pitbajkach. Jeżeli nie jeździliście w zimę na pitbajkach, to może się okazać, że Wasze ciało też już nic nie pamięta z tego, co było w zeszłym sezonie. A Wasz mózg będzie Was oszukiwał, że wszystko będzie ok. Natomiast motocykl okaże się, że będzie troszeczkę bardziej nerwowy, mocniejszy niż był na końcu sezonu zeszłego. Dobrze by było pierwszą jazdę wykonać w bardzo kontrolowanych warunkach, na trasie, którą znacie. Jeżeli możliwe jest to, że jeździcie tą trasą codziennie samochodem, bo raz jakiś czas to przynajmniej dziury będziecie wiedzieli, gdzie są i będziecie mogli spokojnie sobie je omijać. Więc pierwszą jazdę przede wszystkim należy zrobić spokojnie. Oczywiście motocykl powinien być przygotowany do sezonu, ale to nie tylko chodzi mi o napompowanie kółek i zatankowanie. Dobrze by było sprawdzić, czy lagi nie ciekną, czy nie ma jakichś ubytków w oleju, czy może przypadkiem nie pojawiły się jakieś nowe symptomy lub objawy uszkodzeń, na które warto zwrócić uwagę. I właśnie po to Wszechmogący dał nam zimę, żeby nasze motocykle do sezonu były przygotowane na 100% i żeby nie było wątpliwości, że pierwszy słoneczny dzień to jest dzień, kiedy możemy wsiąść i już ruszyć. Elektryczność to jest kolejny aspekt, który dla większości użytkowników samochodów może wydawać się dziwny, ponieważ samochodowy akumulator jest tak duży, że może sobie nawet kilka miesięcy stać i być może jego stan naładowania nie spadnie na tyle, żeby pojazd nie chciał odpalić. A w motocyklu może się zdarzyć, że kiedy wciśniecie przycisk rozrusznika, usłyszycie charakterystyczne trrr, które oznacza, że prądu nie ma wystarczająco dużo, żeby kopnąć rozrusznik. Więc dbajcie o swój akumulator, sprawdźcie, czy jest naładowany, bo nie ma nic gorszego jak stanie w pełnym kombinezonie lub ubraniu z membranami w garażu i próbowanie odpalić swój motocykl. I jak już wydobędziecie swój wspaniały pojazd na zewnątrz i będziecie mogli upajać się niesamowitą pogodą i frajdą z jazdy, jaką daje ta maszyna, bo to jest najfajniejsza rzecz, jaką możecie robić w ubraniu, to spotkacie się z dodatkowymi atrakcjami, takimi jak nisko przelatujące słońce. A chodzi mi o to, że promienie słoneczne, które będą w okresie wczesnej wiosny mogły operować niżej i strzał słonecznego takiego promienia w oko może spowodować, że mniej zobaczycie i sporo wypadków zarówno samochodowych, jak i motocyklowych dzieje się dlatego, że kierowca w momencie, kiedy już zeznaje, mówi, że oślepiło go słońce, więc jeśli nie macie kasku z blendą, albo jeżeli nie macie szyby fotochromatycznej, albo jeżeli generalnie Wasze oczy są wrażliwe na słońce, to również zwróćcie na to uwagę, żeby nie szaleć za bardzo. Oczywiście będziecie odkręcać, to jest naturalne, ale drugie ostrzeżenie to jest takie, że skoro opony się nie nagrzały i ciśnienie w tych oponach może nie być do końca takie samo, to również droga hamowania będzie dłuższa niż Wam się wydaje. I jeżeli
dowolny przedstawiciel handlowy jadący swoim wspaniałym służbowym samochodem, który będzie jadł bułkę, robił zamówienie, przeglądał jeszcze social media i robił mnóstwo innych rzeczy, walnie w hebel, to gwarantuję Wam to, że zatrzyma się dużo wcześniej niż Wy w pełni przygotowani z palcami na klamce. Motocykle generalnie, żeby dobrze zahamować, wymagają sporej umiejętności, która odparowała w momencie, kiedy przestaliście jeździć. Więc jeżeli zdarzy się Wam jechać na ogonie jakiegoś samochodu, to wspomnijcie moje słowa, żeby nie było sytuacji, w której zaparkowaliście w pierwszym tygodniu jazdy motocyklem w kufrze jakiegoś samochodu. Motocykle hamują dlatego, że my umiemy to robić, a nie dlatego, że hamulce w motocyklu są takie fenomenalne. Bo fenomenalne hamulce to mają teraz samochody, więc trzeba się tego nauczyć. Dodatkową atrakcją, która Was spotka i być może nie będziecie na nią gotowi, to jest to, że Wasze rączki zgrabieją. Jest po prostu rano, zwłaszcza jak będziecie wyjeżdżać albo wracać wieczorami, jest zimno i Wasze ciało również na to będzie reagowało negatywnie. Podsumowując, to co chciałem przekazać w tym apelu, to jest to, żeby troszeczkę powściągnąć emocje na początku sezonu motocyklowego, zwrócić uwagę na to, że motocykl i my byliśmy w separacji przez jakiś czas i możemy niewiele pamiętać. I jeśli nasz motocykl ma systemy, które wspomagają kierowanie, hamowanie i skręcanie, to dobrze by było na początku sezonu z nich skorzystać, nawet jeśli jesteście największym twardzielem i mówicie, że generalnie motocykl to nawet ABS-u nie musi mieć. Te systemy bardzo pomagają, zwłaszcza w takich trudniejszych okresach. No i to jest właściwie tyle, co chciałem Wam powiedzieć. Pozdrawiam Was serdecznie i widzimy się na trasie.